Salam, salam, dzień dobry, z tej strony Natalia i witam Was w pierwszym filmie na moim kanale Natalia w Stambule. Zapraszam. Przez długi czas zastanawiałam się, co pokazać w tym filmie, jakie treści w nim zawrzeć i generalnie martwiłam się tym, co mogłoby być ciekawe. I ostatecznie postanowiłam po prostu pokazać Wam mój zwykły, normalny dzień jako mieszkanki Stambułu. Ze Stambułem związana jestem od 2021 roku, kiedy to pierwszy raz przyjechałam tutaj na Erasmusa i tak już się potoczyło moje życie, że zostałam i aktualnie mieszkam w Stambule z moim partnerem Turkiem. Chciałam o tym powiedzieć dla osób, które niekoniecznie mnie znają, które nie śledzą gdzieś moich działań i życia, na przykład na Instagramie. Przyjechałam do Turcji sama, przyjechałam w ramach programu Erasmus po raz pierwszy właśnie w 2021 roku. Później wróciłam do Polski na parę miesięcy, aby obronić pracę magisterską i w 2022 roku wróciłam na dobre i od tego właśnie czasu jestem tutaj, mieszkam i mam się bardzo dobrze. Z kolejnych faktów, nie przyjechałam do Turcji dla miłości. Przyjechałam, ponieważ zawsze czułam się tutaj dobrze, czułam się tutaj jak w domu i po prostu miałam plan na życie właśnie w tym konkretnym kraju, ale również w konkretnym mieście, ponieważ jak wiele osób mnie pyta, nie wiem, czy odnalazłabym się w innych miastach Turcji, ale o tym opowiem na pewno innym razem. Tak więc dzisiaj zbieram się do wyjścia. W planach mam drobne zakupy, jakiś spacer. Pogoda co prawda nie dopisuje, natomiast mam dzisiaj wolny dzień i chciałabym to jakoś wykorzystać. Do innych planów dzisiejszego dnia należy spotkanie z moją znajomą, również Polką, która tutaj mieszka. No i zobaczymy, jak dzień się potoczy. Tak jak wspomniałam, chciałabym Wam pokazać fragment codzienności, niekoniecznie coś bardzo turystycznego, czy nawet powiedziałabym bardzo atrakcyjnego. Będzie to po prostu zwykły dzień ze mną właśnie w Stambule. Zapraszam. Ale zanim wyjdę z domu, chciałam Wam pokazać jedną ważną rzecz. Otóż są to perfumy, które można sobie zakupić w sklepach Osmanli Oud i te perfumy są na bazie olejów. Te produkty są bardzo popularne właśnie w krajach arabskich, muzułmańskich, gdzie właśnie takie dość cięższe i orientalne nuty zapachowe są popularniejsze. Jeżeli chodzi o ich kolekcję, to mają wiele kolekcji. Kolekcję sułtańską, kolekcję właśnie Hatun i tym podobne. W kolekcji sułtańskiej przykładowo możecie znaleźć zapachy nazwane Sulejmanem bądź sułtanką Hürrem, czyli jego prawowitą żoną, bądź zapach nazwany imieniem ich córki Mihrimah. Ja akurat z kolekcji Hatun uwielbiam ten zapach, Aslihan Hatun. No, butelka jest przepiękna, musimy ją tutaj docenić. Mamy skóropodobną taką obudowę, taki case. Sułtańskie kolekcje mają buteleczki w takich futerkowych właśnie ubrankach. Natomiast słuchajcie, ten zapach jest niesamowity, jest piękny. Mają też inne pojemności. Każda z nut, każdy zapach jest inny. Gdybyście gdzieś widzieli oddział tego sklepu, serdecznie Wam polecam, pędźcie i kupcie. Jeszcze pozostając w temacie perfum, ponieważ ja jestem tą osobą kochającą zapachy. Oczywiście to nie będą zapachy dla każdego, natomiast ja myślę, że dla chcącego nic trudnego i każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ mają dość szeroki przekrój. Natomiast tym głównym motywem jest właśnie taka głębokość zapachów, orientalne nuty i nie wiem, takie dość specyficzne dla tych krajów wschodnio-południowych, tak to nazwijmy. I no ja osobiście uwielbiam je i zawsze jak mam taki dzień na kupienie sobie czegoś, wiecie, taki kobiecy moment, o, dzisiaj zrobię sobie te konkretne zakupy, to zawsze ląduję w tym sklepie. Także polecam Wam serdecznie. Pokażę Wam coś. Takie chorągwie. Wszędzie się aktualnie znajdują po całym mieście. Tu jest akurat
władza aktualnie rządząca, partia aktualnie rządząca, natomiast wybory zbliżają się, ponieważ są już w przyszłym tygodniu, 14 maja. Odbędą się wybory prezydenckie, także dość important, dość ważne, a ja Wam pokażę, jak wyglądają inne punkty, inne miejsca w mieście. To jest jeden z fajniejszych sklepów, bazarek, markecik. Tutaj również mijamy jeden z takich osiedlowych sklepików. Ja nazywam je sklepami chińsko-tureckimi, ponieważ produkty, które znajdziecie wewnątrz, to są takie produkty, które znajdziecie u nas w Polsce w tych takich typowo chińskich sklepach, czyli produkcja made in China. No ale oczywiście znajdą się też produkty tureckie, także śmiejcie, że tam znajdziecie wszystko, co potrzebujecie zawsze i wszędzie. No i zbliżamy się właśnie do centrum dzielnicy Şişli Mecidiyeköy. W ogóle generalnie uważam, że w wszelkich informacjach, vlogach, nie wiem, story na Instagramie zbyt rzadko mówi się o ruchu ulicznym w Turcji. I nie chodzi mi o ruch uliczny tylko i wyłącznie w Stambule, chodzi mi generalnie o ruch uliczny w tym kraju. Słuchajcie, zasady nie obowiązują. Nie ma czegoś takiego jak przestrzeganie jakichkolwiek praw. Czy jest pieszy, czy nie ma pieszego na drodze, nieważne. Czy jest auto na drodze, czego nie ma, nieistotne. Po prostu istotnym jest to, żeby przetransportować się z jednego punktu do drugiego. No i aktualnie mamy czerwone światło dla pieszych. Samochody jeżdżą, ale pan tutaj widzę stoi koło mnie bardzo odważnie i zaraz między nimi sobie jakoś czmychnie. Natomiast słuchajcie, no ja nie ukrywam, mnie też się to często zdarza, natomiast ponieważ już też jestem w tym rytmie tego kraju, ale ja tego nigdy nie polecam turystom, trzeba bardzo uważać, ponieważ no ludzie jeżdżą tutaj typowo intuicyjnie, co prawda fajnie, bo obserwują, co się dzieje na drodze, natomiast bardzo często zbyt głupio ryzykują, no i potem kończy się to tragedią. Także jeżeli odwiedzacie Turcję, po prostu faktycznie uważajcie na drodze i nawet jeżeli macie zielone światło, patrzcie i obserwujcie, co się dzieje. O. Patrzcie. Stambuł to nie tylko atrakcje i obiekty turystyczne, ale również nowoczesne dzielnice. Tutaj przed Wami centrum handlowe Trump Towers. Znajdują się w nim oczywiście sklepy, restauracje, ale także siłownia czy biura. Moja wizyta w centrum handlowym Trump Towers skończyła się dość szybko, ponieważ okazało się, że nie ma tego sklepu, którego szukam, a coś mi tam podpowiadało w głowie, że go widziałam, natomiast no zdarza się. A słuchajcie, szukam prezentu dla swojej siostry i mamy, ponieważ moja znajoma jedzie do Polski i wiecie, jak się ma okazję, to trzeba ją chwytać, korzystać, no i z reguły po prostu wysyłam w ten sposób rzeczy do swojej rodziny samolotem ze znajomymi, a potem już na miejscu w Polsce no jakąś tam firmą dostawczą, kurierską. Także tak to wygląda i kieruję się aktualnie do centrum handlowego Cevahir, który również znajduje się tutaj w centrum. No tam na pewno znajdę Teknosę, czyli sklep, którego szukam. I oto znajdujemy się w centrum dzielnicy Şişli Mecidiyeköy. Tu wszędzie możecie zobaczyć aktualnie flagi, ponieważ tak jak wspomniałam, zbliżają się wybory, natomiast Turcy generalnie są sporymi patriotami, więc tutaj flagi to nic specjalnego, ani nic zaskakującego. Możecie zauważyć, że pogoda wcale nie jest fantastyczna. Na niebie mamy takie mleko, natomiast słuchajcie, w prognozie widziałam jakieś 17 stopni w ciągu dnia maksimum i naprawdę jest ciepło. Jak podwieje wiatr, oczywiście może być trochę chłodniej, natomiast no, nie jest to temperatura na zimowe kurtki zdecydowanie, ani na czapki, no a Turcy lubią się przegrzewać. To jest dość popularne tutaj, że właśnie jest temperatura mocno na plusie i jednak dalej noszą te zimowe kurtki, no bo wydaje się, że może być chłodno z samego wyglądu, a potem się okazuje, że jednak jest troszeczkę cieplej. Kolejna ciekawa sprawa jest taka, że nie dość, że sami się przegrzewają, to przegrzewają też dzieci. Tutaj przed Wami rysuje się już centrum handlowe Cevahir. Jest naprawdę ogromne, wszystko można tam znaleźć.
a za moment zobaczycie bramki bezpieczeństwa, bo tak właśnie wchodzi się do większości obiektów w Turcji. Trzeba wyłożyć torbę, telefon i właśnie przejść przez bramkę. To był cel mojej dzisiejszej podróży i słuchajcie, te cudeńka. Misja spełniona, lecimy dalej. Nastał wieczór, ja wracam powoli do domu i tak pomyślałam sobie, że przedłużę ten film o kolejny dzień i pokażę Wam coś ciekawego też w dniu jutrzejszym. Tak jak wczoraj wieczorkiem wspomniałam, chciałam przedłużyć ten vlog o jeszcze kolejny dzień, ponieważ no, mamy weekend i zdecydowałam, że zmieszczę więcej materiału. Dzisiaj wybieram się w turystyczne miejsce, także wczorajsza zapowiedź jest już mniej aktualna. Pokażę Wam przepiękne obiekty. Mam nadzieję, że uda się wszystko zrealizować. Troszeczkę jedzonka, troszeczkę widoków. Myślę, że będzie bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o wczorajsze późne popołudnie i wieczór, spędziłam go właśnie ze znajomymi. Było dużo języka tureckiego, dużo języka polskiego. I słuchajcie, znalazłyśmy z moją znajomą szarlotkę. Było przepyszne, jabłkowe ciasto w jednej z takich mniejszych cukierniopiekarni właśnie tutaj u nas w Szeszli. No słuchajcie, było niesamowite, z herbatką, cudowne. Także nic nie nagrałam, ponieważ było zbyt miło i zbyt tłoczno i konwersacyjnie. Natomiast no, dzisiaj chciałabym to jakoś wynagrodzić właśnie większą ilością takiego materiału bardziej obiektowo-turystycznego. Także zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. No i lecimy z tematem. Trasa zajmuje 5 przystanków metrem. Za chwilę zobaczycie widok ze stacji Halicz, która znajduje się na moście. W oddali widać takie pozycje jak Hagia Sofia czy Meczet Sulejmana, delikatnie most Galata, no i oczywiście Złoty Róg. Wysiadłam na stacji Veznedjiler i gdybyście chcieli się przetransportować właśnie metrem gdzieś w okolice placu Sultan Ahmed, placu Beyazıta, to właśnie na tej stacji możecie sobie wysiąść i przez kilometr przejdziecie do również meczetu Sulejmana, także jeżeli chodzi o stację metra, to ta jest najbardziej komfortową, żeby właśnie pozwiedzać jakieś turystyczne miejsca. O, mamy zielone światło i jedziemy. Proszę. Tutaj mamy akwedukt Walensa, zbudowany w IV wieku, jeszcze za czasów Konstantynopola, a za moment zobaczycie przesłodkie zwierzęta i kota na wystawie. To jest bardzo często w Turcji. Koty są szanowane. Później skoczyłyśmy na drobne zakupy i generalnie spędziłyśmy bardzo dużo czasu w dzielnicy Fatih. Tutaj stacja Veznedjiler. Idąc w tą stronę, cały czas prosto traficie do meczetu Sulejmana. W drodze do Sulejmanie możecie podziwiać piękne budynki wczesno- i późnoosmańskie, całe w drewnie, cudownie zachowane, także no jest co oglądać. Ku zaskoczeniu niektórych w sklepach z pamiątkami można czasem zauważyć ikony chrześcijańskie, a powodem jest oczywiście istnienie Konstantynopola. Przed wstępem do kompleksu meczetu Sulejmana znajduje się bardzo przyjemne miejsce z typowo tureckim jedzeniem, więc można wstąpić i zjeść coś pysznego, napić się czaj, a potem rozpocząć zwiedzanie. Dotarłyśmy do kompleksu meczetu Sulejmana, który został wybudowany w XVI wieku i budowa trwała 7 lat, od 1550 do 57. No i ten meczet znajduje się na trzecim z 7 wzgórz wyróżnionych w Stambule. Tutaj możecie zaobserwować właśnie cmentarz z mauzoleum samego sułtana Sulejmana oraz jego żony sułtanki Hürrem, zwanej inaczej Roxolaną.
Niektóre źródła mówią, że sułtan Sulejman pochowany jest ze swoją żoną w jednym grobowcu, jednak nie jest to prawda. Jest pochowany natomiast ze swoją córką Mihrimah. Tutaj mauzoleum, w którym znajduje się właśnie sułtanka Hürrem Roxolana, ale niestety dzisiaj jest zamknięte. W czasach osmańskich na takich cmentarzach wykorzystywano bardzo często właśnie tutaj takie rzeźby, które mamy, żeby chować pieniądze na jałmużnę. Żeby nie przekazywać bezpośrednio pieniędzy, ludzie chowali pieniądze pod kamień, który zaraz pokażę, a w dzisiejszych czasach czasem są wsuwane tam pieniążki na pożywienie dla zwierząt, które są bezdomne. W ten sposób i wsuwało się pieniążki. A teraz gwóźdź programu, zapraszam Cię, chodźcie za mną. Jeden z piękniejszych domów Stambuła. Widać tutaj mamy na przykład na wieżę Galata, na Złoty Róg, kolejno na most Galata i otwartą przestrzeń cieśninę Bosfor oraz pierwszy most bosforski. Także zobaczycie z tej perspektywy i część europejską i część azjatycką. Jeżeli chodzi o sam meczet, to meczet posiada 4 minarety, ponieważ sułtan Sulejman był czwartym sułtanem stacjonującym w Stambule, a wewnątrz dostaniecie takie cuda jak strusie jaja zawieszone na żyrandolach i te strusie jaja służyły do tego, aby odstraszać pająki, które nawiedzały niektóre meczety w Stambule. Z kolejnych informacji, meczety, które były takimi dużymi kompleksami, były często budowane na jakiejś podstawie, a podstawami były na przykład bazary, które służyły do utrzymywania takich meczetów. W tym kompleksie znajduje się również szkoła podstawowa, szpital i miejsca, gdzie przyjeżdżający handlarze mogli spać, pożywić się i wyruszyć w dalszą drogę. Sułtan Sulejman, w Europie nazywanym Wspaniałym, w Imperium Osmańskim zapisał się jako kanuni, czyli prawodawca. Ponadto tworzył poruszające wiersze, listy miłosne oraz wprowadził darmową edukację przy meczetach. Wchodząc do meczetu musimy zdjąć buty, panie muszą zakryć włosy, zakryte powinny być również ramiona i nogi do kostek, a w przypadku mężczyzn za kolana. Zobaczyliście je, o których wspomniałam wcześniej i opowiem Wam parę słów o kopule. Główna kopuła ma 53 metry wysokości, a mniejsze po 40. W głównej części meczetu zawsze znajdziecie mihrab i to jest miejsce, które wskazuje nam stronę, w którą muzułmanie się modlą, czyli stronę Mekki. Natomiast mimbar, czyli takie schodki obok tej głównej części, służą do tego, aby imam w trakcie modlitwy mógł się po nich wspinać, czytając sury Koranu. W tym konkretnym meczecie, czyli meczecie Sulejmana, możecie zabrać sobie Koran w różnych językach absolutnie za darmo. Spójrzcie, tutaj wszystko jest pięknie opisane, różne języki. W tej części przedniej, którą widzicie, modlą się mężczyźni, natomiast w tej tylnej części modlą się kobiety. Z innych ciekawostek, w czasie modlitwy muzułmanie stoją w rzędach, które wyznaczają właśnie te paski na dywanie i w sytuacji, kiedy jedna osoba wychodzi, ponieważ źle się poczuje albo generalnie nie ma już ochoty na modlitwę, no to kolejna osoba za nią musi wypełnić tę lukę, ponieważ muzułmanie są zawsze razem. Medaliony, które tutaj widzicie, mają napisy w języku arabskim, poszczególno Allah, Mahomet i inne imiona kalifów. Tutaj zrobię taki delikatny zoom na otwór w suficie i ten pokój nazywa się smoke roomem, czyli pokojem dymu. I te pokoje służyły do tego, aby sadza i dym ze świec miały ujście z meczetów, aby kopuły zostały w odpowiednich kolorach. Z meczetu Sulejmana płynnie przejdziecie sobie
w taki obszar, który znajduje się pomiędzy dwoma bazarami. Grand Bazarem, czyli Wielkim Bazarem, oraz bazarem egipskim lub bazarem z przyprawami. Natomiast dzisiaj jest niedziela, więc widzicie, że większość sklepów jest pozamykana. Natomiast myślę, że i tak niektórzy sprzedawcy decydują się na pracę, także jak coś się pojawi, to na pewno pokażę. Tutaj taka promocja, spójrzcie na pikę. Około 200 lir w outlecie English Home. Przepiękne kolory wiosenne. Gel gel bilgi var. Przed momentem zobaczyliście zewnętrzną część bazaru egipskiego, czyli bazaru z przyprawami, a tutaj już widok na wieżę Galata i delikatnie na most Galata, a ten krajobraz widzieliśmy już rano, kiedy właśnie zmierzaliśmy do dzielnicy Fatih, czyli mamy tutaj Złoty Róg, most Galata z mostu Halicz. Za moment ukaże się meczet Sulejmana z innej perspektywy, a tuż obok niego wieża, która w czasach osmańskich pokazywała, jaka będzie pogoda następnego dnia za pomocą kolorów dymu. W okolicy Złotego Rogu, przy moście Galata, znajdziecie masę knajpek, restauracji ze świeżymi rybkami. Oczywiście na samym moście, czyli tutaj głównym, pięknym punkcie przy złączeniu cieśniny Bosfor, Morza Marmara. Również znajdziecie wspaniałe posiłki, także możecie śmiało wyruszać na kulinarne przygody. Tym oto fenomenalnym widokiem zakończyłam dzień, a Wam dziękuję za oglądanie i güle güle, do następnego razu.